Kilka dni temu ułożyłem listę ulubionych tytułów z biblioteki PSVR 2. Zapraszam gorąco do sprawdzenia tego filmu. Dzisiaj zajrzymy głębiej do katalogu w poszukiwaniu gier, które z różnych powodów również mogą Was zainteresować. To zazwyczaj mniejsze produkcje, które też potrafią zapewnić godziny zabawy. Może ten film ogląda ktoś, kto PSVR 2 kupił już w okolicach premiery i szuka pozycji, które przeleciały mu pod radarem. Gier, które mogły z różnych powodów ominąć nie tylko moją listę najlepszych tytułów na PSVR 2. Bez zbędnego przedłużania zacznijmy omawiać listę, którą ułożyłem tym razem w kolejności alfabetycznej. Alvo to dosłownie klon Call of Duty, stworzony przez grupę zapalonych fanów. Do naszej dyspozycji oddano tylko kilka map, ale w grze czekają na nas znane tryby gry, zbieranie killstreaków, system poruszania się z wślizgami i prosty system progresji dla broni, dodatków i perków. Gra dość uboga, ale strzela się wesoło i często można ją znaleźć na wyprzedaży za 3-4 dychy. Można rozkręcić swój serwer lub grać z botami. Awesome Asteroids. Mały, fajny i tani klon gry Asteroids, wykorzystujący joystick z przepustnicą i śledzenie wzroku do obsługi jednego z działek. Szybka i przyjemna platyna, jeśli gramy w tą grę w krótkich sesjach. Można ją kupić za 12,60, czyli w cenie małego kebaba z dworca. Barbaria. To gra, która w nietypowy sposób wykorzystuje tzw. niesymetryczny tryb wieloosobowy. Polega na rozbudowie lochu, obsadzeniu go jednostkami i przeszkadzajkami. Po każdym odpaleniu gry dostajemy informację, kto nas napadł i mamy dostęp do powtórki z każdej próby zdobycia naszego lochu. Sami wykonujemy misje z tablicy ogłoszeń i również próbujemy napadać na innych graczy. Jest bardzo rozbudowany system progresji, dużo aktualizacji i sezony. Bardzo dobra i krwawa fizyczna walka, humor i magia. Trochę kojarzy mi się z Dungeon Keeperem 2, ale ma sporo własnych ciekawych pomysłów. Na promocjach do wyrwania za 6 dyszek. Niestety tytuł niezbyt ostry w goglach. Bulletstorm VR. Remake stworzonej przez People Can Fly gry na 360 i PlayStation 3, która miała początkowo być tytułem ze świata Gears of War. Połączenie zwariowanej strzelaniny i sadzenia kopniaków, przyciągania wrogów laserowym biczem i przecinania mieczem. Zrealizowany przez studio Incuvo na potrzeby zabawy w wirtualnej rzeczywistości, tytuł jest nierówny. Niektóre sekcje są drewniane lub nagle przerwane cutscenkami, ale sekcje na torach, jak ta, w której strzelamy z helikoptera do kaiju lub goni nas wielki kołowrotek z kolcami, są po prostu niezapomniane. W ramach promocji za Bulletstorm VR zapłacimy niecałe 70 polskich złotych. Cooking Simulator VR. Kolejny tytuł od polskich deweloperów. Big Cheese Studio przygotowało symulator szefa kuchni. Na naszej głowie będzie nie tylko przygotowanie posiłków, będziemy musieli regularnie zamawiać składniki i narzędzia, utrzymywać porządek i rozwijać naszą kuchnię. Platyna wpada błyskawicznie, a sama gra bardzo przyjemna, nawet jeśli momentami trochę chaotyczna. Na promocji rzadziej niż inne gry i musimy liczyć się z wydatkiem rzędu 70 zł. Cosmo Dread. Gra typu roguelike, której akcja rozgrywa się na stacji kosmicznej zainfekowanej i przejętej przez maszkary. Naszym zadaniem jest głównie zbieranie schematów ulepszeń, łupów, które przerabiamy w specjalnej maszynie i przekładanie baterii do pomieszczeń, które wymagają włączenia oświetlenia. Grafika jest mocno kwadratowa i kojarzy mi się z grami z PlayStation 2, a cała reszta budzi lekkie skojarzenia z serią Dead Space. Kilka razy odbiłem się od tej gry, ale cieszę się, że wróciłem, bo każdy run jest mocno zrandomizowany, łącznie z bronią, z którą startujemy. Tytuł można upolować za 4-5 dyszek na promocji. Crisis Brigade 2. To arcade'owa strzelanina z DNA gier, Time Crisis czy Virtual Cop. Jeśli ktoś lubił postrzelać z lightguna, to tutaj odnajdzie się od razu. Zamiast chować się za przeszkodą za pomocą przycisku, musimy fizycznie kucnąć, więc osobiście lubię podłożyć poduchę pod kolano, grając w ten tytuł. Gra ociera się o plagiat, oferując scenariusze inspirowane filmami Terminator, Człowiek z blizną czy Gorączka. Gra błyszczy, gdy ogrywamy ją w kooperacji. Szkoda, że nie jest zbyt ostra w goglach. Zapłacimy za nią 5 dyszek w trakcie promocji. Epic Roller Coaster to darmowa pozycja, która pozwala przetestować kilka kolejek górskich. Ma kilka ciekawych trybów, z których jeden pozwala postrzelać do celów rozmieszczonych w okolicach toru, a inny oddaje nam pełną kontrolę nad prędkością wagonika, a naszym celem jest wykręcenie optymalnego czasu bez wypadania z toru. Takie niby nic, ale wciąga i nawet kupiłem kilka pojedynczych, najbardziej ekstremalnych tras. Gra wspiera kamizelkę haptyczną Behaptics, tak jak następna pozycja na liście. Galaxy Kart to zrealizowany w wirtualnej rzeczywistości klon Mario Karts. Gra oczywiście błyszczy, gdy gramy w grupie ze znajomymi, ale nawet solo można się dobrze chwilę pobawić. Można grać za pomocą kierownicy, którą trzymamy jedną ręką, a drugą mamy pada do chwytania i rzucania przeszkadzajkami. Ja grałem za pomocą wirtualnej kierownicy i moim zdaniem implementacja jest na bardzo wysokim poziomie. Gra zaskoczyła mnie poczuciem prędkości i ogromnymi skokami. Kolejna dobra pozycja na krótkie sesje. Obecnie tytuł na promocji za około 40 zł, ale zdarza się też za połowę tej ceny. Genotype to gra mocno czerpiąca inspirację
inspirację trójwymiarowym Metroid Prime i kolejny ukłon w stronę fanów Nintendo. Tytuł wykorzystuje dość oryginalny patent z organicznymi broniami, które dosłownie wyrastają nam z ręki. Eksplorujemy kosmiczną bazę, wykonujemy misje, ubijamy obcych, zbieramy graty i zapisujemy postępy i ulepszamy broń w stacjach inspirowanych retrokomputerami. Gra rzadko przeceniona, a nawet w cenie promocyjnej musimy się liczyć z odchudzeniem portfela o około 9 dyszek. Ghost Signal to ciekawy rogalik, w którym kontrolujemy i rozwijamy kosmiczny statek. Odwiedzamy segment na mapce, ubijamy kilka jednostek, skanujemy asteroidy w poszukiwaniu surowców i teleportujemy się do następnego segmentu na rozgałęziającej się mapce, którą znajdujemy na nadgarstku. Wciągający system progresji i miłe niespodzianki, których nie chcę tu popsuć, miło urozmaicają następne podejścia. Ghost Signal w cenie promocyjnej można ustrzelić za około 2 dyszki. Hubris. To krótka kosmiczna przygoda, która schematem rozgrywki przypomina mi trochę Star Wars Tales from Galaxy Edge. Trochę strzelania, trochę zbierania, a po drodze wykonujemy proste zadania zlepione w całość luźną fabułą. Gra wyróżnia się na tle konkurencji śliczną oprawą graficzną i świetnie zrealizowanym pływaniem, a na promocji można ją znaleźć w sklepie za około 50 zł. Jurassic World Aftermath. Licencjonowana gra ze świata parku jurajskiego, pozwalająca na zwiedzanie miejscówek znanych z filmów. Jako że w grze nie mamy broni, będziemy musieli się trochę poskradać, porozwiązywać trochę prostych środowiskowych zagadek. Gra jest portem z Questa i korzysta z oprawy w stylu cel shading. Bywa do upolowania za 2 dychy, a raz nawet z subskrypcją PlayStation Plus za połowę tej ceny. Most 2. Puzzle platformer z elementami hack and slash z perspektywą z góry, w którym pomagamy małej myszce o imieniu Quill przedzierać się przez następne segmenty mapy. Śliczna grafika, piękne animacje i pomysłowe elementy platformowe to mocne strony tej pozycji. Sam zacząłem od pierwszej części, w której brakowało mi trochę głębi i trochę odbijam się od 2, która dalej czeka na ukończenie. Gry można kupić w pakiecie, ale druga część na promocjach jest dostępna w cenie około 60 zł. Paper Beast. To ciekawe doświadczenie z elementami fizycznej symulacji stworzone przez legendarnego projektanta gier Erika Chahi, odpowiedzialnego za klasyki Another World i Heart of Darkness. Przemierzamy tu pustynię i pomagamy tytułowym bestiom połączyć się w karawanę, rozwiązując problemy oparte na sztucznej inteligencji i fizyce. Do naszej dyspozycji oddano również tryb piaskownicy. Pomimo niezbyt ostrej grafiki i mocno wybijającej się w goglach chmury, tytuł na tyle oryginalny, że polecam chociaż sprawdzić. Będziemy musieli wydać około 50 zł, jeśli uda nam się trafić na promocję. Pixel Ripped 1995. Tytuł opierający się na nostalgii za grami z czasów Super Nintendo i Sega Genesis. Pozwala nam zagrać w gry inspirowane Super Castlevanią, Zulem czy Zeldą Link to the Past. Grając w gry poprzeszkadza nam mama czy kolega zaglądający przez okno. Jeśli wychowaliśmy się grając na wyżej wymienionych sprzętach i mamy gogle, jest to tytuł obowiązkowy i można go wyrwać za około 50 polskich złotych. Puzzling Places. Relaksujący tytuł pozwalający na układanie trójwymiarowych puzli przygotowanych za pomocą skanowania modeli techniką fotogrametrii. Regularne aktualizacje i możliwość gry w kooperacji sprawiają, że chętnie czasem wracam do tego tytułu, a w promocji zapłacimy za niego zazwyczaj około 40 zł. Racket Fury to bardzo solidny tenis stołowy od polskiego studia Pixel Edge Games. Model fizyczny jest dopracowany, a wirtualny ping-pong szybko staje się wymagający dzięki wyśrubowanej sztucznej inteligencji przeciwników. Poza botami możemy umówić się na turniej ze znajomym, ale niestety grając z kolegą z Polski będziemy łączyć się chyba przez serwery w Niemczech, a wysoki ping potrafi skutecznie zniszczyć zabawę. Ceny tytułu wahają się od 70 do 100 zł na promocji. Runner to tytuł rodem wyjęty z salonów gier, trójwymiarowa strzelanina na torach inspirowana retro anim Akira. Siadamy na motor i naparzamy giwerami i granatami we wrogów. Nie ma się do czego przyczepić, może poza trochę przeciągniętymi poziomami. Grę dorzucimy do swojej biblioteki za 35 zł, jeśli trafimy akurat na promocję. Stilt to platformówka 3D z oryginalnym schematem sterowania, gdzie odbijamy się za pomocą kul przymocowanych do dłoni. Brzmi dziwnie, działa wspaniale. Hub gry usiany jest mapkami ze znajdźkami i wyzwaniami, ale gra zupełnie niespodziewanie błyszczy w trybie multiplayer, który ciągnie inspiracje z gier typu Fall Guys. Tytuł regularnie wspierany aktualizacjami, w cenie promocyjnej około 40 zł będzie nasz. Stride Fates. Jeśli fizyczna walka, strzelanie i parkour to twój konik, prawdopodobnie znajdziesz tutaj odrobinę frajdy. Gra jest wprawdzie nierówna, a bardziej liniowe zadania podobały mi się dużo bardziej niż eksploracja fragmentu miasta w poszukiwaniu znajdziek. Zabrakło tu trochę szlifu, a po przerwie z tytułem ciężko mi się było oswoić na nowo z niektórymi mechanikami. Mimo to widać tu potencjał na odrobinę fajnej zabawy, szczególnie w promocyjnej cenie 60 zł. Switchback VR. Kolejny arcade'owy celowniczek na liście, tym razem osadzony w świecie znanym z antologii horrorów ze stajni Supermassive Games. Ominął listę moich ulubionych gier, bo bardzo przyjemne sekcje, w których widać inspiracje House of the Dead, są niestety nierzadko połączone ze sobą momentami, gdzie nic kompletnie się nie dzieje. Jest kilka bardzo dobrych pomysłów, ale toną w morzu niedopracowanych elementów. Jeśli ograliśmy już prawie wszystko w bibliotece, to Switchback można za niecałe 80 zł na promocji wrzucić do wirtualnego koszyka. Ultra Wings 2. Prosta grafika,
niezwykale wymagający model lotu, kilka maszyn do wyboru i lotnisk z wyzwaniami do zmasterowania. Osobiście grałem na starym, prostym joysticku z przepustnicą i grając w ten sposób tytuł dostarczył mi kilka solidnych godzin zabawy. Mamy wprawdzie tryb multiplayer, ale są to tylko potyczki. Zabrakło mi trochę wspólnych misji kooperacyjnych, ale za około 45 zł, jeśli posiadamy HOTAS i chcemy go przetestować w goglach, to zanim nie wyjdzie Aces of Thunder, nie ma co wybrzydzać. Towers and Powers to tytuł z gatunku Tower Defense z kilkoma ciekawymi mechanikami działającymi w wirtualnej rzeczywistości. Mamy wieżyczki, które będziemy wspomagać rzucaniem czarami i chwytając w locie przeszkadzajki. Kolega wbił platynę, a ja muszę wrócić jeszcze trochę pograć, gdy skończę ostatnie 3 poziomy w Iron Guard. Za 34 zł regularnie w promocjach, a rekordowo za niecałe 8. Vampire Justice, tytuł z uniwersum Vampir Maskarada, jest wprawdzie dalej trochę zabugowany, sztuczna inteligencja nie grzeszy tu bystrością, a rysunkowa grafika w połączeniu z dziwną reprojekcją może odrzucić, ale jeśli przymkniemy oko na niedoróbki, to znajdziemy w tej grze trochę uroku i zabawy. Tytuł z gatunku skradania w stylu Dishonored czy Assassin's Creed wyrwiemy w okolicach 5 dyszek. Vertigo 2 to tytuł wybitnie dobry, ale jakość portu nie powala na kolana. Strzelanina, która nie wykorzystuje adaptacyjnych efektów dla spustów, będzie wyróżniać się na tle innych tytułów na systemie PSVR 2. Do tego mamy grafikę wyświetlaną w 90 klatkach na sekundę, ale z wieloma spadkami animacji, szczególnie na otwartym terenie. Brzmi to fatalnie, ale dla fenomenalnych walk z bossami i pomysłowych sekcji ze szczyptą humoru z gier ze stajni Valve i serialu Rick and Morty warto to sprawdzić. Najlepiej w promocji za niecałe 90 zł lub kupując grę w pudełku. Polecam sprawdzić z modyfikatorem spowalniającym akcję, który pozwala przetrwać najbardziej rwące klatkarz sekcje. To już wszystko, co przygotowałem dla Was dzisiaj. Jeśli materiał Ci się podobał, możesz postawić mi kawę, kliknąć łapkę w górę lub zasubskrybować kanał. Zapraszam też na nasz mały Discord poświęcony PSVR 2 i na swój Bandcamp, gdzie znajdziecie trochę mojej muzyki. Jeśli chcecie, żebym jeszcze w coś dla Was zagrał na PSVR 2, zostawcie komentarz pod filmem. Miłego dnia, pozdrawiam, cześć.